Panie Dickinson, pańska córka. Będziesz blisko? Jasne. Będę. Dzięki. Dobry wieczór, synu. Szeryfie. Gdy cię ostatnio widziałem, szedłeś slalomem. Z rok leczyłem tamtego kaca. A propos, wiszę ci kielicha. Niech będzie. Mało ci? 2. Zacząłem od nowa, odkąd szeryf załatwił mi robotę. Szeryf Shipley naprawdę dziś odchodzi? Tak mówi. Ivy się pokazał? Nie. Jest sprytny. Są szanse, by Connie wyjechała? Nie. To niebezpieczne. Nie pakuj się w to. Pracuję dla Walta. 3 tygodnie? Przysięgałeś mu? Może. Dzięki, że postawiłeś. Jeszcze jeden. 2 razy. Dave? Trzymaj. Gdzie byłeś? Myślałem, że uciekłeś. Nie. Jeśli nasz plan wypali, będziesz dowodził. Zostaniesz szefem ekipy. Ivy'ego nie ma i nie będzie. Myślisz, że się zjawi? Tak. Skąd pewność? Bo to Frank Ivy. Connie chce cię widzieć. Na piętrze, pokój A. Czemu? Czuję, że przyda mi się pomoc. Proszę.
Siadaj. Podobno chciałaś mnie widzieć. Walt mówi, że Ivy blefuje z napadem na Diligence. Ale ty nie. Mój własny ojciec wspiera go w walce z moim narzeczonym. Rozumiem. To publiczne pastwisko. Walt ma do niego prawo tak samo jak wszyscy, ale chce sprowadzić tu owce. Będą niszczyły pastwiska. Ilu ludzi będzie czekało na Diligence? Nie wiem. Twój ojciec był w kuźni ze swoimi ludźmi. Zagroziłam, że jeśli któryś z nich się w to wmiesza, już nigdy nie przekroczy progu domu. Wciąż jest Frank Ivy. Pomożesz Waltowi? Pomógł mi w potrzebie. Dzięki. Co jeśli Walt przejmie Diligence i sprowadzi owce? Nie będzie musiał. Jeśli uda mu się z Diligencem, będzie kontrolował dolinę. Dobranoc. Czekaj. Zejdę z tobą. Nie. Wszyscy wiedzą, że Ivy chce cię poślubić. Zaczną gadać, że chowa się za twoją spódnicą. Torba Shipleya. Diligence gotowy, proszę wchodzić. Zapraszam. Namyśliłeś się, owczarzu? Jadę. Czyżby? Widzę cię, pijaku. Słuchaj, Ivy, nie jesteś Bogiem, by dawać mi zakazy. Zrzuć jego walizkę, Harry, nigdzie nie jedzie.
To ty, Dave? To twój ojciec. Więc chcę zabrać cię do domu. Frank Ivy cię przysłał? Nie, ale uznałem, że w związku z dzisiejszymi wydarzeniami zechcesz wrócić. Boli cię, że Walt cię rzucił? Cudownie powiedziane. Nie rzucił mnie. Spojrzał na ciebie i Franka i uznał, że nie kocha mnie na tyle, by dla mnie umrzeć. To prawda. Te owce to dla ciebie świetna wymówka. Miałeś nadzieję, że to skłoni mnie do małżeństwa. Nie ma mowy. Nie rozumiem cię. Gdy byłaś mała, cieszyłem się, że walczyłaś o swoje, ale dziś... Ktoś mógł przez ciebie zginąć. Mógł, ale nie zginął. Od teraz będę żyła po swojemu. Będąc kobietą, nie muszę używać broni. To już nie kłótnie na linii córka-ojciec. Odkąd pamiętam, narzucałeś mi Ivy'ego. Przez lata rządził miastem, tobą, teraz mną. Wszyscy bali mu się sprzeciwić. Ale nie ja. Ostrzegam, nie wchodźcie mi w drogę. A teraz wynocha. Krawcowa. Dobry wieczór, Rose. Jadłeś? Tak. Napijmy się kawy. Słyszałam, co zaszło. Co teraz? Popłynę z prądem. Gdzie Bill? Znasz go. Spędzi tydzień w mieście i nagle znika. No tak. Prezent dla ciebie. Śliczny. To urocze, ale Martin Bodran powiedział żonie o nowej dostawie drogich jedwabi. Nie mogłabym paradować w takiej sukience. Nie wiedziałem. Jasne. O co chodzi? Usiądź. Wyrzuć to z siebie. Wybacz, nie chciałam być wścibska. Nie jesteś. Moja żona zmarła przy porodzie syna. 3 tygodnie temu skończyłby 6 lat. Skończyłby? Tak. Kupowałem wtedy bydło i dużo podróżowałem. Zostawiłem go w domu przyjaciół. Wybuchł pożar. On spał w środku. Oni też zginęli, chcąc go ratować. Alkohol nie pomógł. Gadanina Billa Shella też nie. To ty. Twoje nastawienie pomogło. Za to jestem ci wdzięczny. Jeśli to nie problem, to jednak to zatrzymam. Jeśli to nie problem, to jednak coś zjem. Tak myślałam. Dzień dobry, panienko Connie. Dziękuję. Pewnie wiesz, że Walt wyjechał. Connie to jest ponad moje siły.
Zapisałem ci rancho. Powodzenia, Walt. No i? Czego oczekiwałaś? Że mnie poślubi i zawalczy, a nie ucieknie, zostawiając liścik. Chyba nie był dość silny. Nie. Ja jestem dość silna, by uporać się z ojcem i Ivym. Zemszczę się i sprawię, że zaczną szanować moje rancho. Ty nim pokierujesz. Nie mogę. Czemu? Nie złamali Walta. Walczyli z owcami. Złamaliby każdego mężczyznę, który by mi się spodobał. Znaleźliby pretekst, tak jak owce w przypadku Walta. Ale nigdy nie poddam się Frankowi Iwiemu. Mam trochę pieniędzy, by kupić bydło i zatrudnić ludzi. Poradzę sobie z nimi. Może niech Link odwiezie cię do domu, skoro owczarz cię zostawił. Dzięki, ale nie wracam. Walt zostawił mi rancho i wejdę na pastwiska w dolinie. Hola, hola. Myślisz, że pozwolimy ci kraść naszą trawę? To publiczne pastwiska. Dojdzie do strzelanin, ludzie ucierpią. Twoi także. Co z tobą? Stałaś się zawzięta. Z twoich ust to komplement. Pierwsza runda dla nas. Dla nas? To twoja walka. Boisz się? Chcę odpowiadać za własne błędy. Zostawiłam ci coś w salonie. Przyjdź, jeśli zmienisz zdanie. U mnie zawsze znajdziesz pracę. Dzięki. Dzień dobry, Dave. Dla ciebie od pani Dickerson. Dzięki. Cześć, Jim. Ponoć szef cię olał. Musisz znaleźć nowego sponsora, pijaku. Uważaj, Red. Brzmi jak Shipley, co? On tylko gadał. I jak ty? Dosyć. Ze mną by to nie przeszło. Ze mną też nie. Szkoda, że przystałeś do nieodpowiednich ludzi. Czyżby? Tak. Jestem gotowy. Ostrzegałem cię. Zaryzykowałem. Cóż, są inne miejsca. Ty też? Czasem ciężko wybrać między przyjaźnią a obowiązkiem. A ty jesteś szeryfem już długo. Cześć, Dave. Ilu ludzi potrzebujesz? Ilu dasz radę namówić? Nie będzie ich wielu, bo Ivy spłoszył chętnych do pracy. Znam kogoś, kto może zachęcić innych. Zostań tu, póki nie wrócę.
Dzień dobry. Szukam Billa Schnella. Widziałeś go? Nie. Rozejrzę się. Śmiało. Dzięki. Stary nasz. Jak leci? W porządku, to przyjaciel. Świetnie wyglądasz. Tęskniłem. Jak tam Rose? W porządku. Wczoraj pocałowałem pannę jakiegoś gościa. George myślał, że twoją. Może chcesz popracować? Po co? Mam jeszcze trochę forsy. Jak sytuacja z Frankiem Ivym? Drażnię go, bo za dobrze się bawię. Też go nie lubię, bo się panoszy. Wczoraj Shipley oddał rancho Connie Dickerson. Chcę się odegrać na Benie i Franku. Zbieram ludzi. Nie jesteś jak ja. Nie walczysz za forsę. Ivy mnie wypędził. Idę w to. Ale ja dowodzę, Bill. Inaczej nie będzie roboty. Jasne. Jak rozkażesz. Potrzebujemy jeszcze 3-4 ludzi. Znajdę 15, dla których zemsta na Ivym będzie zapłatą. Mogą być? Obojętnie. Jim Crew musi ich zaakceptować. Co jemu do tego? Szeryf trzyma stronę Blue Chip, więc nasze działania przeciw Ivy'emu muszą być legalne. Dobra. Stoi. Gdzie panna Connie? Pojechała po swoje rzeczy. Wtedy to się stało. Kto to zrobił? Przecież wiemy. Ivy się panoszy. Nie udowodnimy tego szeryfowi. Na co nam on? Wiemy, z kim walczymy. Czas mu odpłacić. Ja tu rządzę, pamiętasz? Dobra. Ty tu jesteś szefem. Czekajcie tu, aż wrócę. Jeśli tak bardzo chcesz mieć rancho, oddam ci moje. Lepiej byśmy się dogadywali, gdybyś trzymał się swojej strony doliny. Byś zgarnęła moje pastwiska? Co jeśli nie? Odbiorę ci je. To potyczka dla mężczyzn. Jesteś dość twarda? Dave Nash to twardziel. Będzie zalany w trupa, gdy będzie ci potrzebny. To moje ryzyko.
Co z moją ofertą? Oddacie mi pastwiska? Posłucham się w tej kwestii Franka. Weszło mi to w nawyk. Jest pan na koni? Tak. Jak twój nos, Red? Bez obaw, czuję zapachy. Teraz wybacz. Wejdź, Dave. Nie, dzięki. Witaj, Dave. Przyjechałem pomóc. Dziękuję, to miłe. Jak tam rancho koni? Dobrze. Ciepłe i przyjemne. Nadal chcesz odejść? Co chcesz z tego mieć? Forsę. Zaciekawiły mnie słowa Shipleya. Jakie? Że Ivy nie jest Bogiem, za którego się uważa. Chcę sprawdzić, kto ma rację. Będę czekał na zewnątrz. Co teraz? Bez domu nie zatrzymamy ludzi. Przepraszam, to moja wina. Kazałeś mi zostać. Ivy ma niedaleko obóz z kamienia. To ogniotrwały materiał. Hej, wy! Za jedzenie albo trochę grosza obiję kogo chcecie. Toż to Bill Shell. Z porządną pracą nie prosiłbyś o jałmużnę. Dobry pomysł. Dzień dobry. Ilu was tu jest? Tylko my. Świetnie. Chodź, Dave, są tu wszyscy. Chodź. Zapomniałem ci powiedzieć, że dostałem robotę. Dave, to Ed Berma, największy twardziel Ivy'ego. Nie zapomnę ci tego włóczęgo. Przyprowadźcie wóz. Ruchy. Ruszajcie się. Prędzej. Virgin Lee, spróbuj go powiesić, a przegryzie linę. Jess Moore lubi udawać Indianina. Wrócimy, jasne. Panna Dickason, staruszek o tym wie? Powiedziała mi, że panna Dickason chętnie zamieni się domami na stałe. Przekażę. Żałosna banda. Gdzie postawić? Obojętnie. Po podróży zgłodniałem. Ja też. Mamy mnóstwo jedzenia. Nie jest źle. Będzie w sam raz, Carly. Nie tak stylowo, jak lubisz.
Trzeba tylko posprzątać. Pomóż mi. Chcesz to wszystko wyczyścić? Przynajmniej przepędzę pająki. Chyba mamy gości. Dzień dobry, Connie. Jak tam, moja złodziejko? Nie pozwalaj sobie. Dziś zarejestrowałam działkę, chyba zapomniałeś to zrobić. Właśnie się dowiedziałem. Sprytnie. To zasługa mojego nadzorcy. Jesteśmy zajęci, więc będę wdzięczna, jeśli odejdziesz. Nadzorca jest tu nowy. Ktoś mu musiał powiedzieć. Przyprowadź Curleya. Mamy prawo tu być, nie możesz nas wypędzić. Nie mogę. Ale mogę zniechęcić twoich ludzi. Zaczynaj, Verge. Przestań. Dosyć. Przestańcie. Starczy, Verge. Łapy precz. Nie chodzi o dom czy Curleya. Nie ujdzie ci to na sucho. Nie lubisz grać drugich skrzypiec jak ja. Pierwszy raz mnie dotknęłaś. Dawaj, Verge. Czy zastałam doktora? Jest na wizycie u pani Parks. Co się stało? Nie mogłam nic zrobić. Dwóch ludzi Ivy'ego, nie traćmy czasu, weźmy go do Rose. Sprowadzę lekarza. Do Rose? Szybko. Był ciągnięty przez konia? Nie. Później cię zmienię. Przykro mi, Dave. Ktoś musi za nim zapłakać. Padło na ciebie. Ivy mi za to zapłaci. Ed Berma tam jest. Odeślijmy go Ivy'emu martwego. Spróbujcie tylko, a wyjadę. Skrzywdzili Carliego. Walczysz z Bermą czy Ivym? Z Ivym. Więc tego się trzymaj. Zacznij myśleć. Jeden fałszywy ruch i Crew stanie po ich stronie. Nie poprzesz swoich? Ma być po mojemu. Jim?
Witaj, Dave. Mianuj mnie swoim zastępcą. Byś mógł dopaść Verge'a? Zajęliśmy się tym już z Lindstromem. Gdzie on jest? Ben i Ivy wpłacą 3000 kaucji. Ben je przewiezie. Lepiej bym to rozegrał. Muszę przestrzegać prawa. Verge pójdzie za to siedzieć. A jeśli Curly umrze, to Verge razem z nim. Ale zgodnie z prawem. Cześć, Berma. Słyszałeś o Curlym? Nie mam z tym nic wspólnego. Nie chcę kłopotów. Sam nie przytrzymasz mnie jak Curly'ego. Nie odważysz się. Gdy ja walczę, nikt nikogo nie przytrzymuje. Co musiałoby się stać, byś zaatakował? Bardzo dużo. Nie dam się w to wciągnąć. Patrzcie mi na ręce, nie wyjmę broni. Masz. Kup sobie butelkę i wyjedź na trochę z miasta. Dwa strzały, nim Bill zdążył dobyć broni. To jego. Lepiej by to była prawda. Brakuje nabojów. Co robiłeś w tym czasie? On szybko strzelał, ja ostrożnie celowałem. Spytaj George'a. Spytam też Pokeya. Gdy się znajdzie. Szybko prysnął. Przestraszył się. Te strzały nie są w stylu Bermy. Skąd ma to oparzenie na dłoni? Bill rzucił niedopałek, musiał upaść na niego dłonią. Jest na grzbiecie dłoni. Może upadł na plecy? Obaj łżecie. Wsadziłeś Verge'a do paki. Czemu nie zrobisz tego samego tu? Jeśli Curly umrze, a Bermę zamordowano, obaj Bill i Verge zawisną. Nie powieszę człowieka za to, że się bronił. Berma nie żyje, a Curly ledwo dostał psztyczka. Chciałbym ci pokazać skutki tego psztyczka. Nie chcę. Boisz się? Connie widziała. Chciałbym pokryć koszty leczenia Curleya. To nie przywróci mu wzroku. Nie chcę się z nią kłócić. Jest wszystkim, co mam. Pobiliście człowieka na jej oczach. Nie powinieneś był na to pozwolić. A ona nie powinna była kochać Walta Shipleya. To śmieć. A Frank Ivy to kto? Rozumiem Connie, ale nie ciebie. Czy coś do niej masz? Udam, że nie spytałeś. Cześć, Bill. Cześć, Connie. Gdzie reszta? Gdzieś tam. Kawa dobrze nam zrobi.
Czy Berma pierwszy sięgnął po broń? Tak twierdzi George. Czyżby? A jak myślisz? Myślę, że nie boisz się ryzyka. To mi się podoba. O co ci chodzi? Powiem ci. Niech Frank Ivy ucieka z miasta, tak jak Walt. Jeśli Curly umrze, Dave się nim zajmie. Dave działa zbyt wolno. Co masz na myśli? Musisz przepędzić moje stado. Co? To jedyny sposób, by pośpieszyć Dave'a i Jima. Przemyślałam to. Uznają, że Frank Ivy za tym stoi. Tak. Może tak być. Tak będzie. Tego nie przewidziałem. Czego? Szczerze mówiąc, nie mów już. No dalej. Pędźcie je. W stronę klifu. Cześć, Rose. Cześć, Bill. Jak tam Curly? Nie wchodź teraz, śpi. Poczekaj chwilę. To ładne. Masz rozdarty rękaw. To nic. Daj, zaceruję go. Przy 2 kobietach na ranczu powinieneś być lepiej zaopiekowany. Nikt się mną nie opiekuje. Annie dba o koni, koni o Dave'a. A o kogo dba Dave? A jak myślisz? O bydło. Sprawdzę, co zaszło. Ivy napadł na nas w nocy. Doszło do strzelaniny. Przepędzili stado w kierunku klifu. Nie sądziłem, że Ivy'emu odbije. Zawsze taki był. Cóż, mam wasze zeznania. Żadnego picia, chłopcy, mamy robotę. Wy nie jedziecie. Prawo ma być bezstronne. Przyda ci się pomoc. Dzięki, to moja sprawa. Ale moja walka. Z tobą mogłoby dojść do strzelaniny. Pewnie masz rację. Na pewno mam. Robię to całe życie. Jeśli kiedyś ci się znudzi, u mnie znajdziesz pracę. Nawet zrobię cię szefem. W moim wieku to chyba komplement.
Uważaj, Verge. Jim Crew jedzie. Cześć, Jim. Miło cię widzieć. Chyba zaschło ci w gardle. Przyjechałeś po Verge'a? Nie. Na razie. Podobno Curly nie przeżyje. Znalazłeś Pokeya? Jeszcze nie. Masz. Coś nie tak? Jedziesz ze mną? Dokąd? Do aresztu. Za co? Nocą spłoszyłeś stado koni. Co ty bredzisz? Mam świadków. Byłem tu całą noc. Podejdźcie. Gdzie byłem zeszłej nocy? Tutaj. Tak, orżnął mnie w pokera. Słyszałeś? Zakładaj buty. Mówię, że się stąd nie ruszałem. Będziesz tłumaczył się ławnikom. Kłamiesz. Mówię, że cię aresztuję. Lepiej odejdź, Jim. Mówię po raz ostatni. Chodź ze mną. Nie rób tego. Fred? Tak? Leć do Dickersona i powiedz, że Verge zabił szeryfa. Ale Frank, cicho. Zajmę się tobą. Leć, Dave Nash ma się dowiedzieć. To nie Verge zabił. Tylko pociągnął za spust. To ja go zabiłem, broniąc się prawem. Był tylko zmęczonym starcem. Nie ryzykuj teraz. Panno Connie, jestem zmęczona. Nie chcę przeszkadzać, ale musi pani coś wiedzieć. Co? To pani ludzie rozpędzili bydło, celowo. Widziałem, ale nikt nie widział mnie. To jakaś pomyłka. Nie, Peebles, Bailey i Tom Shell. Usiądź, Link. Ojciec chciał zmusić mnie do poślubienia Ivy'ego. Dlatego odeszłam. Tak słyszałem. Musiałam zagrać nieczysto, jak Ivy. Przez niego Curly umiera. Wiem, że Bill przepędził bydło. I ja mu kazałam. Ale przez to zginął Jim Crew. Wiem. Mam go na sumieniu, ale to nie miało tak być.
Mam się przyznać? Nie. Ja też będę milczał jak grób. Dzięki, Link. To Frank Ivy zabił szeryfa.
Pomóż mi, Rose. Gdzie Carly? Zmarł dziś po południu. Świetnie. Znajdę go, Baileya i Peeblesa też. Szukaj zdrów, uciekli po śmierci szeryfa. Nasz jest ranny, nie mógł zajść daleko. Wracamy do miasta. Wystawimy się? To co? To oni chcieli zrzucić na mnie spłoszenie bydła. Cześć, Rose. Co z nim? Bez zmian. W dyliżansie nie będzie dziś pasażerów. To nasza szansa. Byli w naszym domu. Dobrze, że doktora nie było. Jadą. Schowajcie się na tyłach. Gdzie moja broń? Mamy pomysł. To ty, Frank. Jestem zajęta. Uwiniemy się. Sprawdź w kuchni. Rozglądamy się tylko. Rozglądajcie się gdzie indziej. Mam dosyć. Co z tobą? Szukam Dave'a Nasha. Nie wiem, gdzie jest, a jakbym wiedziała, to bym ci nie powiedziała. Wynoście się. Nie bez Dave'a. Kuchnia czysta. Nie ma go tu. Zobaczymy. Nie wchodź tam. Pani Parks ma mieć przymiarkę. Zajrzę tylko. Nie wejdziesz. Jestem w negliżu. Przepraszam, wtargnęli tu. Niech się pani ubierze, wchodzę. Nie. Nie będziesz mi rozkazywał. Myślisz, że rządzisz tym miastem? Znam mieszkańców i tym razem posunąłeś się za daleko. Proszę posłuchać, to ty słuchaj. Frank, Poki się znalazł. Mówi, że Berma to zasługa Billa Shella. Shell już jest martwy. Mam coś do załatwienia. Jak wrócę, lepiej by było po przymiarce. Przymiarka się skończy, gdy wszystko będzie jak należy. Nie gap się, Bill. Chodź, zbieramy się. Pierwszy raz dałeś się spławić kobiecie w negliżu. Nie rozebrałyby się, gdyby Dave tam był. Posłuchaj, Dave. Pamiętaj, co masz zrobić. Chodź. Zostań tu.
Chodź. Gotowy, Joe? Tak jest. To tyle? Tyle, Harry. Poczekaj, Harry. Szukam Dave'a Nasha. Nie widziałem go. Jak zobaczysz go na trasie, wróć i daj mi znać. Dobra. Wracaj do domu, ja muszę iść. Bill. Dziękuję. Lepiej pójdę. Muszę wyprzedzić Dave'a. Stój! Co jest? W porządku? Jechałbym ostrożniej, gdybym wiedział. Gdzie go ukryjesz? Jesteś przyjacielem, ale nie tak dobrym. Jeszcze jedno. Jak powiesz Iviemu, to zginiesz. Bez obaw. Zginiesz. Trzymaj leki i bandaże oddzielnie. Dopilnuj, by miał ciepło. Dzień dobry, Rose. Dzień dobry. Musimy pomówić. Przejdźmy do salonu. Usiądź, Connie. Frank Ivy był u mnie wczoraj. Szukał Dave'a. Jest ranny, nie wrócił do domu. Widziałaś go? Tak. Bill go ukrył. Co z nim? Jest słaby. Musi odpoczywać. Czemu nie dałaś mi znać? Nie lubisz mnie, co? Było mi cię żal. Frank i Ben dali ci popalić. Ale ta walka nie jest warta tylu żyć. Czyżby? Nie, jeśli Frank dopadnie Dave'a. Tylko na nim mi zależy. Ja czuję podobnie. Nie. Chodzi ci o zemstę i władzę. Niszczysz go przez swą chciwość i ambicje. Pewnie mu to powiedziałaś. Tak się nie robi. Sam musi się przekonać. Gdzie on jest? Frank Ivy nas obserwuje. Dotrzesz do niego, podążając za kimś, kto wie, gdzie jest. Ode mnie się nie dowiesz.
No, dzień dobry. Niełatwo cię zabić. Dalej głodny? A co mi po tym? Została sól? Nie, Rose przyśle jedzenie. Kiedyś dla jakiegoś mężczyzny przestanie przygarniać przybłędy, takie jak my. Tak, będzie w kropce. Ma kogoś? Mnie może mieć, kiedy chce, ale jestem włóczęgą. Jim Crew mawiał, że lepiej z nią nie zadzierać. Nie rozumiem działań Ivy'ego. Grał w drużynie Jima, jak my. Może się zbiesił. Coś nie gra. Gdyby chciał go zabić, są łatwiejsze sposoby. No, ale zabił. Przegraliśmy. Koni i jej pragnienia dzieli tylko jeden nabój, przeznaczony dla Ivy'ego. Nie mój. Widziałem go w akcji. W każdym razie, gdy już poczujesz się lepiej, to stąd zmiatam. Co z tobą? Zostanę. Przez koni? Nie wiem. Słuchaj, mnie raz postrzelili za przytulenie dziewczyny. Ciebie sama praca dla niej wpędzi do grobu. Prześpij się z tym. Brzmi jak jeden koń. Pewnie George. Sprawdzę. Po co tu przyjechałaś? Mogli cię śledzić. Nie wiedziałam, czy Dave żyje. Co miałam robić? Czekać, tak jak Rose. Byłam ostrożna. Nikt za mną nie jechał. Czy Bill wie o bydle? Nie ode mnie. Wiem, jak się czujesz z zabójstwem Eda Bermy. Nie wiesz. Zgadujesz. Wiem. To twoja tajemnica, Bill. A bydło to moja. To mamy umowę. Owszem.
Zadowolona? Ivy tu jedzie, jak się czujesz? Będzie dobrze, gdy wsiądę na konia. To koń Koni. Weźmiesz go i pojedziesz na południe. Koni weźmie mojego. Czemu? Jechali tu za nią i znają jej ślady. Nie o nią im chodzi. A co z wami? Pojedziemy na północ. Pomyślą, że ścigają ciebie. Po jakimś czasie Koni wróci i będą ścigali mnie. Nie zrobisz tego. Nie kłóć się. Odciągnę ich na cały dzień. Zdążysz uciec z kraju. Powodzenia. Jeszcze jedno. To też do ciebie. To ja zabiłem Bermę i nie żałuję. Podejrzewałem, że to ty. Przyjechałam tu, by ci pomóc, a tylko ich tu sprowadziłam. W końcu i tak by przyszli. Zapamiętam, że przyjechałaś. Będę na ciebie czekała. Wrócę, obiecuję. Gadajcie dalej, to go nie zabiją. Jesteśmy. Wracaj do miasta. Pojedziesz do Przełęczy? Nie. Ivy wie o kopalni, więc na pewno zablokuje Przełęcz. Kozi Róg. Tak. Ale to zajmie im dużo czasu. Jest Dave'owi potrzebny, dzięki tobie. Nie przepadasz za mną, co? Traktuję cię jak konia czy innego faceta. Gdy już cię zrozumiem, jesteś znośna. Jeśli cię zatrzymają, mów, że jechałaś ze mną. Tu się rozdzielili. Te prowadzą do miasta. To nie nasz. Wy dwaj i tak jedźcie po tych śladach. Ty chodź ze mną. Jadąc tą trasą, prosi się o kulkę, więc spełnimy jego życzenie.
Nie wydostanie się stamtąd. Do dzieła. Stać! Schowajcie się. Mamy mnóstwo czasu. Poczekamy. Będziesz musiał się do niego zbliżyć. I zbliżę. Ty idź na grzbiet wzgórza, a ty na zbocze.
Poratujesz mnie koniem i czymś do jedzenia? Dasz radę jechać? Link, siadaj, naleję ci wody. Ścigają mnie. Sprawdzą każdy krzak. Wiem, już sprawdzają. Daj mu konia. Robi się, panie Dickason. Hańba, że Ivy zabił Billa w taki sposób. Jak? Strzałem w plecy. Panna Connie ma mi za złe? Nikomu nie powiedziałem. Jestem zmęczony, musisz mówić wprost. Nie ja powiedziałem Ivy'emu. Może Bill mu powiedział. O czym? Nie traktuj mnie jak dzieciaka. Panna Connie przyznała, że to ona za tym stoi. Za czym? To jej ludzie rozpędzili bydło. Frank, jechaliśmy 2 doby bez przerwy. Musimy się przespać. Nie wtrącajcie się. Z tym będziesz musiał podejść blisko, ale ci się nie uda. Nic mi nie jest.
To mogłeś być ty, ale nie jesteś. Nie, tak miało być. To już koniec. Masz czego chciałaś. Czego my chcieliśmy. To wszystko jest nasze. Nie widzisz tego? Słyszysz mnie? Myślę o Jimie i Billu. Tak musiało być. Link powiedział mi o bydle. Czy moje przeprosiny coś zmienią? Bardzo mi przykro. Zabawne, że przeprosiny to zawsze ostateczność. Teraz liczy się nasze szczęście i wolność. Nie nasze koni, twoje. Nie chcę być sama. Nie? Więc chyba mamy odpowiedź na wszystko. Piękna sukienka. Podoba ci się? O tak. Na ślub też się nada? Tekst polski Natalia Karnas. Czytał Maciej Więckowski.